nieprzypadkowo w tej konferencji pierwszej po Radzie Ministrów, jeśli chodzi o ten nowy rząd, uczestniczy minister finansów. Prace były poświęcone głównie nowemu budżetowi na rok 2024. Chcę także Państwa uprzedzić, uspokoić. Dzisiaj z racji Sejmu, jak wiecie, będziemy musieli opuścić kancelarię, natomiast tuż po świętach w środę odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Ministrów i wtedy będę dłużej do Państwa dyspozycji. Dosłownie kilka słów informacji z przebiegu dzisiejszego posiedzenia. To, co dla nas było najważniejsze, to zapewnienie w budżecie państwa na rok 2024 pieniędzy na te wydatki, które wypełniają zobowiązania wobec milionów Polek i Polaków. W budżecie na rok 2024 zapewniliśmy środki na podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%, a w przypadku nauczycieli początkujących 33%. Chodzi o to, że 30% podwyżka w przypadku nauczycieli początkujących, a więc najmniej zarabiających, nie wynosiłaby obiecane 1500 zł. I stąd potrzeba zwiększenia do 33% w przypadku nauczycieli początkujących. Pamiętaliśmy także zgodnie z naszymi zobowiązaniami o nauczycielkach i nauczycielach przedszkolnych i tutaj przeznaczyliśmy dodatkowe 2,3 miliarda złotych dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycielek i nauczycieli w przedszkolach. To samo dotyczy nauczycieli, nauczycielki akademickie, także wzrost o 30% i w budżecie na to pieniądze także się znalazły. Tak jak mówiliśmy, zapewniamy także w tym budżecie wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20% dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, także celników. W przypadku urzędników pracujących na przykład w takich miejscach jak tu, gdzie jesteśmy, ten wzrost wynagrodzeń nie dotyczy tak zwanej erki, czyli tych stanowisk politycznych najwyższych. Nie muszę tłumaczyć, Państwo pewnie pamiętacie, jaki mam pogląd na temat zarobków ludzi władzy. Zapewniliśmy także finansowanie programu Aktywny Rodzic. To jest oficjalna nazwa tego nieoficjalnego babciowego. Zapewniliśmy finansowanie procedury in vitro. Decyzja polityczna zapadła w Sejmie. Naszym zadaniem było dzisiaj zapewnić 500 milionów złotych na przyszły rok na procedurę in vitro. Symboliczne, ale zależało mi na tym osobiście, żeby móc to dzisiaj Państwu zakomunikować. Wrócą też takie instytucje jak Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży i tutaj przeznaczyliśmy 10 milionów złotych, a także środki na naukę języka śląskiego. Jak Państwo wiecie, jesteśmy w trakcie tej inicjatywy, aby nadać rangę języka śląskiego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Śląska i są na to także środki. To nie są duże środki, oczywiście nieporównywalne, ale też symboliczne. Odblokujemy także dzięki zapisom w tej ustawie wypłaty ponad 3,2 miliarda złotych części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów. Nazwa długa, formalna i nudna, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby rozpocząć proces naprawiania krzywd, także jeśli chodzi o samorządy terytorialne. Ten krzyk od dołu, od samorządów związany z brakiem środków, z centralizacją, z niesprawiedliwym rozdziałem środków był istotną częścią naszego programu, naszego przesłania w czasie wyborów i chcemy zacząć jak najszybciej od naprawy tych krzywd. Jeśli chodzi o ewentualne informacje o tak zwane główne parametry tego budżetu, to minister Domański będzie też do Państwa dyspozycji. To nie jest decyzja budżetowa, ale decyzja ministra zdrowia
też osobiście się w to zaangażowałem, żeby tutaj nie było jakichś pomyłek. Zapewnimy sfinansowanie leczenia dzieci chorych na SMA i 50 milionów złotych w rezerwie pani minister zdrowia zostanie wydzielonych tak, aby już żadne z tych dzieci tak dramatycznie zagrożonych, poszkodowanych nie umarło, dlatego że rodzice nie zdołali zebrać na zbiórkach publicznych pieniędzy. Też w związku z ostatnimi sygnałami znaleźliśmy środki 150 milionów złotych na remont domów akademickich, tak zwanych akademików. Wiem coś o tym, mieszkałem 10 czy 11 lat w akademiku i wiem, jakie to jest ważne dla tych, którzy tam mieszkają, żeby te akademiki przetrwały i żeby stan tych akademików był lepszy. Powołałem także, tylko nie wiem, czy chyba nie wziąłem notki z biogramami, więc poproszę. Zaraz poprosimy, tak. I na koniec konferencji odczytam informację dotyczącą decyzji nominacyjnych w służbach specjalnych. Podjęliśmy także na tej Radzie Ministrów uchwały. Jedna dotyczy ponownego zwolnienia z opłat na autostradzie w kierunku Gdańsk-Toruń, tak aby przez kolejne miesiące, bo to wygasało w tych dniach, żeby zanim nie rozwiążemy całościowo, wiadomo, to jest także po decyzjach poprzedniego rządu ten system zrobił się dość skomplikowany, jeśli chodzi o opłaty na autostrady, ale zanim doprowadzimy do czytelnego i ogólnie obowiązującego systemu, chcemy utrzymać tę ulgę dla korzystających z tej autostrady, tak żeby ona była nadal bezpłatna. I podjęliśmy także uchwałę Rady Ministrów, na mocy której minister finansów, a więc minister właściwy dla finansów publicznych, będzie przedstawicielem państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych, finansowych, w tym w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, tak zwanym Banku Światowym, co oznacza, mówiąc po polsku, odwołanie Jacka Kurskiego i przywołanie go z Waszyngtonu z powrotem do kraju. Nie będzie już reprezentował Rzeczpospolitej w instytucjach finansowych. Panie ministrze, chciałby pan coś dodać? Czy czekamy na pytania? Może krótko o głównych parametrach budżetu. Wydatki tegoroczne zaplanowane w budżecie na rok 2024 866 miliardów złotych, przychody 682 miliardy, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 184 miliardów złotych. Budżet tworzony jest przy założeniu 3% wzrostu PKB w przyszłym roku oraz inflacji na poziomie 6,6%. Obserwujemy wyraźne ożywienie w polskiej gospodarce. Cieszymy się, że rynki finansowe przyjęły zwycięstwo opozycji jednoznacznie pozytywnie. Spadają rentowności polskich obligacji, umacnia się polska waluta. Widzimy również po wskaźnikach wyprzedzających koniunktury, że gospodarka w przyszłym roku może rosnąć w tempie właśnie 3% i na tych założeniach opierały się nasze prognozy dotyczące wpływów budżetowych. Prognozujemy wzrost wpływów ze wszystkich podatków. Tutaj szczegóły oczywiście znajdą państwo w ustawie. Znaleźliśmy środki na, tak jak powiedział pan premier, na najważniejsze programy i będziemy jakby tę politykę kontynuować również w przyszłości. Deficyt sektora, tak zwanego sektora general government wynosi 5,1%, co oznacza, że jesteśmy spójni z tym minimalnym wysiłkiem fiskalnym rekomendowanym przez Komisję Europejską. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnia uwaga, jeśli pani minister pozwoli. Tak jak mówiłem, 800+, jest finansowanie, są pieniądze w budżecie. Będzie wypłacane. 13 i 14 będą wypłacane. Są na to środki w budżecie.
podwójna waloryzacja rent i emerytur w przypadku, kiedy będzie ponad 5% inflacja, a to będzie przypadek tegoroczny. Są na to pieniądze zagwarantowane, więc będzie także wypłacana podwójna, a więc 2 razy w roku waloryzacja rent i emerytur. To nie jest łatwe zadanie, jak się Państwo domyślacie, ale słowo musi coś znaczyć, więc podjęliśmy tutaj tę decyzję też bez zbędnej dyskusji. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o pytania. Dzień dobry, Patrycja Sikora, redakcja ekonomiczna Polskiej Agencji Prasowej. Ja bym chciała dopytać o poziom potrzeb pożyczkowych netto i brutto na przyszły rok, jak to będzie wyglądało. I może trochę bardziej bieżące pytanie, jak wygląda szacunkowe wykonanie budżetu po listopadzie tego roku? Dziękuję. Potrzeby pożyczkowe netto sięgną 250 miliardów złotych. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie budżetu po listopadzie, zaproszę Państwa na osobne spotkanie, aby dokładnie omówić pozycję po pozycji i będę chciał, aby takie spotkania były takim naszym regularnym już zwyczajem, jak to zwyczaje. Następne pytanie. Jeśli może pozwolicie Państwo, tak, bo to obiecałem jeszcze tę krótką informację. Też muszę tu być bardzo dyskretny, ponieważ mówimy o sprawach wymagających dyskrecji, a czasami 100% tajemnicy. Nominacje na szefów służb specjalnych. Po dyskusji w Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, a także po zasięgnięciu opinii prezydenta Rzeczypospolitej podjąłem decyzję, w tym 2 na wniosek ministra obrony narodowej, o odwołaniu dotychczasowych szefów Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. I także dzisiaj wręczyłem nominację nowym szefowom i szefom tych służb. Ze szczególną satysfakcją chciałbym poinformować, że na czele Służby Wywiadu Wojskowego stanie pani pułkownik Dorota Kawecka, w służbach specjalnych już równo 20 lat. Między innymi wielkie doświadczenie, jeśli chodzi o wywiad elektroniczny, szczególnie ważne w dobie obecnej doświadczenie. Na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanie pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak. W służbie od 19 lat, kiedyś oficer policji w Centralnym Biurze Śledczym, od 2015 roku w CBA w delegaturze w Bydgoszczy. Na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pułkownik Rafał Syrysko, w służbie od 31 lat. Działał w pionie kontrwywiadu, bezpieczeństwa wewnętrznego, także pełnomocnik ochrony w dawnym Urzędzie Ochrony Państwa. Na czele Agencji Wywiadu stanie pan pułkownik Paweł Szota. W służbie od 23 lat. Także początkowo w Urzędzie Ochrony Państwa, później w Agencji Wywiadu. Pion operacyjny, analityk. Zna także kwestie międzynarodowe bardzo dobrze, pracował i w Waszyngtonie, i w Londynie. Służba Kontrwywiadu Wojskowego, pan generał Jarosław Strużyk. W służbie wywiadowczej od 32 lat. Jego nominacja chyba też nie wymaga jakiegoś szczególnego uzasadnienia. Dzisiaj miałem krótkie spotkanie z szefowymi i szefami służb i jestem przekonany, że będziemy bardzo dobrze, lojalnie i w sposób taki zdyscyplinowany współpracować ze sobą. Proszę o pytanie. Agnieszka Barteczko, Bloomberg News. Ja mam 3 pytania, jeśli można. Pierwsze dotyczy budżetu. Jaki mają Państwo plan, aby trzymać deficyt w ryzach, a w przyszłości sprowadzać go w dół w relacji do PKB? Drugie pytanie dotyczy złotówki, o której Pan wspomniał. Po ostatnim czasie złoty dosyć mocno się umocnił i czy Państwu się to podoba i czy chcieliby Państwo, żeby ta tendencja była kontynuowana? I ostatnie pytanie dotyczy zapowiedzi postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Czy taki wniosek może się pojawić w pierwszym kwartale przyszłego roku, tak jak zapowiadał bodajże pan Ryszard Petru? Dziękuję. Pierwsze 2. Jeżeli chodzi o deficyt, to oczywiście podejmiemy szereg działań na rzecz jego ograniczenia. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że przygotowaliśmy budżet w rekordowo krótkim czasie, w ciągu niespełna 4 dni od wejścia do resortów. Wykorzystam tę okazję, żeby
podziękować wszystkim pracownikom resortu finansów, ale także tych pozostałych resortów, którzy współpracowali w tym niezwykle trudnym zadaniu. W najbliższych tygodniach przeprowadzimy dokładny audyt we wszystkich resortach, co pozwoli nam szukać takich naturalnych, wynikających z rozrostu czasami wydatków, oszczędności i będziemy oczywiście dążyć do tego, aby ten deficyt w kolejnych latach stopniowo ulegał ograniczeniu. Jeżeli chodzi o polską walutę, jeżeli chodzi o złotego, no to oczywiście rządowi to nie jest kwestia, czy mi się silny złoty podoba, czy nie podoba, po prostu akceptujemy to, co się dzieje na rynku. Jest ten sygnał, który po wyborach 15 października nastąpił, jest bardzo jednoznaczny. Widać wyraźnie, że złoty się wyraźnie umacnia, co jest związane najprawdopodobniej z oczekiwaniem, rynkowym oczekiwaniem, iż środki z KPO będą napływały do Polski, a kurs naszego rządu będzie oczywiście zdecydowanie bardziej proeuropejski. No jak pani redaktor doskonale wie, to mamy silny złoty, pomaga w walce z inflacją, z czego się cieszymy. Ma niestety negatywny wpływ na rentowność polskiego eksportu. No i to może być pewnego rodzaju wyzwanie w roku 2024, ale kurs walutowy jest mocno zmienny, więc zobaczymy, jak będzie się kształtował w kolejnych kwartałach. Jeśli chodzi o prezesa Narodowego Banku Polskiego, ponieważ pojawiło się wiele spekulacji i komentarzy nie zawsze adekwatnych do rzeczywistości, nikt nie powinien nawet myśleć o tym, aby prezes Narodowego Banku Polskiego był stawiany przed Trybunałem Stanu albo żeby próbowano wyciągać konsekwencje wobec jakiegokolwiek prezesa banku centralnego w związku z jego polityką antyinflacyjną czy decyzjami merytorycznymi. Można się z nimi nie zgadzać. My z wieloma i działaniami i przede wszystkim też z komunikacją, w jaki sposób informowano obywateli o zagrożeniach inflacyjnych. No, już nie wspomnę o tym, jak bardzo mylił się prezes Narodowego Banku Polskiego, jeśli chodzi o prognozy co do osiągnięcia celu inflacyjnego. No można by tutaj, nie będę Państwa zanudzał, jest cały wór powodów, dla których jesteśmy bardzo krytyczni wobec polityki pana Glapińskiego jako szefa NBP. Ale niezależność banku polega na tym, że nie wyciąga się żadnych konsekwencji za taką czy inną politykę. Natomiast są inne niż polityka ta ustawowa, że tak powiem, to co należy do zakresu obowiązków i uprawnień pana prezesa Narodowego Banku Polskiego, ale były działania, które w mojej ocenie naruszały neutralność polityczną zarówno instytucji, jak i osoby prezesa. A do tego dochodzą każdego dnia właściwie także informacje o nieprawidłowościach, no może jeszcze nie w sensie prawnym, ja nie jestem od oceniania prawnego, ale no można chyba mówić też o pewnych nadużyciach wynikających z pozycji pana prezesa. Więc dajcie spokojnie pracować i odpowiednim służbom, i odpowiednim urzędnikom, żeby dobrze sformułować zastrzeżenia także o charakterze prawnym. Jeśli uznamy za stosowne i za uzasadnione postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu, to będzie miało to związek, jeszcze raz podkreślę, nie z polityką i niezależnością tego banku, tylko z działaniami, które wykraczały poza uprawnienia. I proszę nas jakby nie naciskać tutaj, bo my niczego więcej nie powiemy. Naszym zadaniem przewrotnie i jesteśmy do tego zadania bardziej przywiązani niż sam prezes Glapiński, który powinien być absolutnie w awangardzie tych, którzy chronią neutralność polityczną Narodowego Banku Polskiego. W naszej ocenie oblał tutaj ten egzamin, a naszą intencją jest chronić takie instytucje jak Bank Centralny przed polityką. I dlatego będziemy postępowali tutaj zdecydowanie, ale też ostrożnie, żeby też nie naruszyć interesów państwa polskiego, w tym reputacji państwa polskiego, tak aby nikt w świecie i w Polsce nie mógł nawet przez sekundę pomyśleć, że nasze działania są związane z intencją ograniczenia niezależności banku centralnego. Jest wręcz przeciwnie. Wszystkie działania, jakie podejmiemy, także wobec prezesa Glapińskiego, mają na celu
odbudowę pełnej niezależności politycznej banku centralnego. Redakcja Polsat News, proszę. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, dziś w Sejmie pierwsze czytanie poselskiej uchwały w sprawie przywrócenia ładu bezstronności telewizji publicznej, mediów publicznych. Jaki będzie dalszy scenariusz, czego możemy się spodziewać, kiedy możemy spodziewać się zmian? Czy zostanie przeprowadzony audyt ostatnich lat funkcjonowania mediów publicznych? I chciałem dopytać jeszcze Jacka Kurskiego, czy ta decyzja Rady Ministrów oznacza, że Jacek Kurski już został odwołany ze stanowiska w Banku Światowym? W tej drugiej sprawie tak, decyzja zapadła 2 godziny temu, tak? Tak, także ta sprawa jest i jestem przekonany, że niezależnie od poglądów i sympatii politycznych, akurat ta sprawa nie wymaga żadnego uzasadnienia, znaczy odwołanie pana Kurskiego z Banku Światowego. Uchwała dotycząca mediów publicznych, w tym naruszenia ładu konstytucyjnego w związku z powołaniem i działalnością Rady Mediów Narodowych, to jest oczywiście pierwszy krok do sanacji mediów publicznych. Nasi polityczni przeciwnicy będą używali różnych argumentów w sprawie, która też jest tak oczywista, jak akurat symbolicznie pan Kurski w Waszyngtonie. Znaczy nie da się obronić tezy, że media publiczne w Polsce zachowały jakąś elementarną neutralność. Nie znam nikogo, naprawdę nikogo, kto by wierzył w to, że media publiczne służą misji publicznej. I mówimy tutaj o sytuacji wieloletniej. To, co jest istotne z punktu widzenia tej uchwały i Sejmu, to przypomnienie jednoznacznej oceny Trybunału Konstytucyjnego, a więc ewidentna wadliwość prawna i konstytucyjna Rady Mediów Narodowych. Ta uchwała jest także jednoznacznym wezwaniem ludzi, instytucji, które mają ku temu narzędzia i sposobność, aby tę sytuację możliwie szybko naprawić. Będziemy sytuację naprawiać i praktycznie w związku z tą uchwałą. Jej konsekwencje będą miały natychmiast również wyraz praktyczny, ale równocześnie, i o tym być może będziemy także dzisiaj mówić w Sejmie, naszą intencją jest przygotować takie przepisy, takie ustawy i liczę tu na współpracę wszystkich ze wszystkimi, które rzeczywiście odbudują taką elementarną neutralność mediów publicznych. Ta szybka naprawa mediów publicznych ze względu na sytuację prawną mediów, ale także obrzydliwości, jakie są efektem działania tych mediów, nie zmienia mojego przekonania, że będziemy chcieli jak najszybciej, i liczę też tu na współpracę z panem prezydentem i z opozycją, żebyśmy przygotowali ustawę, dzięki której wszyscy będą się czuli jakby współgospodarzami mediów publicznych, bo to jest tak czy inaczej w interesie nas wszystkich i prace nad tą ustawą zostaną uruchomione natychmiast po wyklarowaniu sytuacji prawnej i uporządkowaniu tak na bieżąco sytuacji w mediach publicznych. Te decyzje zapadną bardzo szybko, nie będziecie musieli czekać do świąt. TVN24. Dzień dobry, Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Chciałam spytać pana premiera o komentarz do słów Antoniego Macierewicza, który powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że dokumenty ściśle tajne i tajne ma w sejfach, do których ma klucze, bo nie było osób, którym może je oddać. Jak pan ocenia tę sytuację? A do pana ministra, czy w budżecie zostały ujęte zyski z Narodowego Banku Polskiego? Mówiło się o 6 miliardach, czy strata w postaci 20 miliardów? No to jest trochę upokarzające wymaganie, żeby komentować słowa kogoś takiego jak Antoni Macierewicz po latach tego, co wyprawiał, także z emocjami i wszystkich rodzin ofiar. Jeśli rzeczywiście jest tak, że są jakieś tajne dokumenty, które on chce chronić, no to jest samo w sobie wyjątkowym skandalem. Znaczy nie znajduje powodu, dla którego tyle lat po katastrofie ktokolwiek, nawet tak dziwna i dwuznaczna postać jak pan Macierewicz, żeby miał zamiar ukrywać
jakieś dokumenty związane z katastrofą, ale jakby pomijając cały kontekst sytuacji, który no to jest oburzające. No nie chce mi się nawet o tym rozmawiać, powiem szczerze, ale ja mogę tylko zapewnić, że czy pan Antoni Macierewicz tego chce, czy nie chce, wyciągniemy wszystkie konsekwencje i te praktyczne dotyczące dostępu do dokumentów. Wczoraj przy pomocy też jednej ze stacji telewizyjnych chciał zrobić taki show człowieka, który nie będzie respektował naszych decyzji. Dzisiaj już je respektuje i mogę państwa zapewnić, że decyzje, jakie podejmiemy, także wobec pana Macierewicza, będą egzekwowane, czy się to komuś podoba, czy nie. NBP. Jeżeli Tak? chodzi o NBP, to budżet został oczywiście przygotowany na bazie oficjalnie dostępnych w Ministerstwie Finansów dokumentów oraz informacji z NBP. I ostatnia informacja, jaką mieliśmy, no mówiła właśnie o tym zysku na poziomie 6 miliardów złotych. No nie możemy przygotowywać tak ważnej ustawy na podstawie publikacji medialnych. Zobaczymy, jak faktycznie ten zysk się ukształtuje w całym 2023 roku. Dzień dobry, Karol Badachel z agencji Reutera. Ja chciałem dopytać panów w kwestii budżetu i deficytu, czy podwyższone potrzeby pożyczkowe będą sfinansowane z emisji długu? Jeżeli tak, to czy krajowy, czy zagraniczny? Naturalnie. Wyższe potrzeby pożyczkowe będą finansowane emisją długu. W tej chwili opracowujemy nową strategię, taką bardziej taktyczną, dotyczącą emisji polskich obligacji w najbliższych miesiącach. Widzimy bardzo duże zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych. Widać, mówiąc trochę kolokwialnie, że to polskie story jest bardzo w tej chwili mocne, więc prawdopodobnie większa część długu niż w latach poprzednich może potencjalnie trafić do inwestorów zagranicznych. Czy będą to obligacje denominowane w złotym, czy w euro, czy w dolarze, to będziemy oczywiście na bieżąco weryfikować na podstawie bieżącego popytu zgłaszanego przez konkretne grupy inwestorów. Ale tak jak powiedziałem, to zainteresowanie jest niezwykle wysokie. No i również minister finansów planuje bardzo aktywnie się włączyć w to, aby te potrzeby zostały szybko wypełnione. I następne pytanie. Dzień dobry, Tomasz Węska, Radio Tok FM. Pytanie dotyczące przekazania środków na podwyżki dla nauczycieli do samorządów. Żebyśmy mieli tutaj precyzję i jasność, czy te środki, które zostaną im przekazane, w pełni pokryją zapotrzebowanie, mówiąc krótko, żeby te podwyżki, żeby samorządy nie musiały dokładać ze swoich budżetów do tych podwyżek? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy wiemy coś o następcy pana Kurskiego w Banku Światowym? To znaczy, czy jakieś nazwisko? Kiedy? Coś wiemy? Środki, które zapewniliśmy w budżecie, wystarczą samorządom na podwyżki o 30%. Chciałbym zwrócić uwagę, że zapewniliśmy również środki, o tym mówił pan premier, na podwyżki w przedszkolach. Wcześniej jednak praktyką było to, że rząd podnosił wynagrodzenia, ale za tym nie szły środki na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach. My przyjęliśmy zasadę, żeby wspomóc samorząd, tak mocno dotknięty w ostatnich latach finansowo, to również przeznaczamy ponad 2 miliardy złotych właśnie na finansowanie podwyżek dla nauczycieli przedszkolnych. Dzień dobry. Daniel Aha, jeszcze zrobiliśmy. następca. A chyba, że nie chcecie, nie? To odpowiem na to pytanie negatywnie, a nie pozytywnie. Znaczy, na razie nie ma problemu, bo przedstawicielem tak czy inaczej Polski w tych instytucjach jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, a więc pan minister Domański, a no, wskażemy zastępcę, bo tak formalnie się to nazywa, w odpowiednim czasie. Ja mogę tylko zapewnić, że to będzie ktoś, kto ma zielone pojęcie o bankowości ekonomii, kto nie jest hejterem, kto nie był szefem kampanii politycznej żadnej partii politycznej, więc
W tym sensie nie spodziewajcie się Państwo żadnego gorącego nazwiska politycznego, bo tam nie chodzi o politykę, tylko chodzi o kompetentne i godne reprezentowanie polskich interesów finansowych w instytucjach międzynarodowych. Bardzo szybko wskażemy nazwisko. Szybko i nie będzie to kursko-podobne. To jeszcze raz Daniel Wrzosty, Radio Z. Ja mam pytanie dotyczące mediów publicznych. Czy w przyszłym roku, przyszłorocznym budżecie są plany dotyczące dofinansowania TVP i Polskiego Radia już po wprowadzeniu tych wszystkich zmian? I jeszcze dopytam o A1 między Toruniem a Gdańskiem. To rozwiązanie jest bezterminowe, czy tak jak to było przy okazji tej umowy do końca tego roku, to te rozwiązania, darmowe przejazdy będą obowiązywać? Środki finansowe, pamiętacie Państwo, myśmy o tym długo dyskutowali, ile pieniędzy marnuje się w mediach publicznych, przede wszystkim w telewizji publicznej. Marnuje, no słuchajcie, to już jest gruba księga i to jest taka najczarniejsza z ksiąg, jeśli chodzi o marnowanie środków, przepłacanie zarówno wielu produkcji, już nie mówiąc o wynagrodzeniach, nawet te ostatnie próby skoku na kasę. Ja tutaj chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak bardzo przekroczono tam wszystkie możliwe granice. Więc telewizję publiczną i media publiczne także po uzdrowieniu sytuacji czekają bardzo poważne oszczędności. Nie ma żadnego powodu, żeby te miliardy, które chcemy przeznaczyć, tak jak w przypadku zdrowia, jak Państwo wiecie, my zwiększamy dotacje. W sumie, znaczy biorąc pod uwagę wartości ze składek i naszej dotacji, my będziemy na zdrowie wydawali o 27 miliardów złotych więcej niż w tym roku, który mija. I ja nie zmieniam opinii. Nie ma żadnego powodu, żeby telewizja publiczna kosztowała miliardy złotych polskiego podatnika. Takie media publiczne, jakie są w tej chwili, w ogóle nie zasługują na finansowanie z kieszeni podatnika. Więc my jesteśmy przygotowani na ewentualne dofinansowanie mediów publicznych po uzdrowieniu sytuacji. Na razie nie przewidujemy żadnych pieniędzy dla mediów publicznych. Jeszcze może dodam, że traktujemy wydatki na edukację, na podwyżki do nauczycieli jako wydatek rozwojowy. Istnieje szereg badań pokazujących, że wydatki właśnie na edukację działają w długim terminie, w długim horyzoncie bardzo mocno prowzrostowo i zapewniają wyższy poziom wzrostu gospodarczego. Jeszcze o A1 pytałem, w sensie o te darmowe przejazdy. W tym sensie to są rozwiązania doraźne, bo jak wiecie, mamy dzisiaj bardzo skomplikowany i różnorodny system. Poprzednicy obiecali, że dość szybko spowodują, że wszystkie autostrady są za darmo. Na razie, jak wiecie, ten krajobraz jest różnorodny, są różni właściciele. Na razie tak długo, jak nie ma systemu końcowego, będziemy trzymali się tej uchwały i wynikających konsekwencji z tej uchwały. No ale dzisiaj była ciekawa dyskusja. Ja podzielam opinię tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy finansowanie przez wszystkich podatników darmowej autostrady, także przez tych, którzy nie korzystają z autostrady. No jak wiecie, są rodziny, które nie korzystają, bo są niezamożne, bo nie mają na paliwo. Nawet zdarzają się wciąż rodziny bez samochodu. No z różnych powodów nie korzystające z autostrad. I żeby one jakby współfinansowały darmowe przejazdy tym, którzy korzystają z autostrad, to jest zawsze ten znak zapytania, który towarzyszy tego typu decyzjom. Ale ponieważ ludzie się przywiązują do tego, co jest dla nich korzystne. I rolą nowej władzy, rolą naszego rządu nie jest dewastowanie ludziom ich planów i ich takich pozytywnych przyzwyczajeń do lepszej, a nie gorszej sytuacji. Dlatego jesteśmy tu bardzo ostrożni, nie przewidujemy żadnych strat dla ludzi, ale chcemy odpowiedzialnie szukać optymalnego modelu. Na razie tutaj się nic nie zmieni, jeśli chodzi o wolny przejazd na tej trasie. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Maciej Sztykiel, Radio RMF. Kłaniam się. Chciałem zapytać o zamrożenie cen energii, znaczy o dwie sprawy. Po pierwsze, na ile udało się zaoszczędzić z punktu widzenia budżetu państwa po ogłoszeniu nowych taryf na prąd, które są niższe niż w zeszłym roku? No, pewnie kilka miliardów zostanie w ramach mniejszych rekompensat. A z drugiej strony, czy w budżecie w ogóle są zapisane jakiekolwiek środki na tą drugą połowę roku? No, czy to w takiej formie, jak dziś jest to zamrożenie, czy na odmrażanie tych cen energii? No i trzecie pytanie.
pytanie też do pana ministra, czy nie będzie pan miał chwilowo za dużo pracy, bo tu wiadomo, gorący okres plus reprezentowanie przed instytucjami finansowymi zachodnimi czy tam międzynarodowymi. Za dużo pracy to raczej pytanie do mojego szefa, natomiast tak, widzimy pewną możliwość w związku z taryfami na delikatnych oszczędnościach, ale to poczekajmy jeszcze na finalne wyliczenia. Oczywiście śledzimy sytuację na rynku energii, widzimy chociażby spadające ceny gazu bardzo wyraźnie, i dokonamy takiego analizy sytuacji pewnie pod koniec pierwszego kwartału w celu wypracowania potencjalnych rozwiązań na drugą połowę roku. Natomiast obecnie żadne decyzje jeszcze nie zostały w tym obszarze podjęte. Nowe środki nie zostały na ten cel zabezpieczone. Ja nie jestem tutaj od tego i żeby nie było wątpliwości, mi się nic nie zmieniło w głowie. Znaczy nie będę tutaj ani chwalił, ani usprawiedliwiał moich ministrów. Każdy wiedział, za jaką robotę się wziął. I jeśli będę podejmował jakieś decyzje, to nie o nagrodach, tylko raczej dyscyplinujące, jeśli coś nie wyjdzie. I tu, tak jak mówię, nic się nie zmieniło. Natomiast w tym konkretnym przypadku chciałbym państwu uświadomić, w jakich warunkach minister Domański przygotował budżet na 2024 rok. Teoretycznie mieliśmy budżet złożony we wrześniu, który był nieważny, bo panu premierowi Morawieckiemu nie chciało się złożyć budżetu w nowym Sejmie. Ktoś mógł powiedzieć, że widzieliśmy mniej więcej, jak wygląda budżet, ale każdy, kto zna się na rzeczy, wie, że bez dostępu do dokumentów, wyliczeń, do całego aparatu finansowego, który jest w dyspozycji Ministerstwa Finansów, praca nad budżetem jest praktycznie niemożliwa. Nie chcę tu nikogo paluchem wskazywać, ale po pierwszych oznakach, że są gotowi z nami współpracować, a w końcu chodzi o budżet państwa, czyli o wszystkich ludzi, ta współpraca okazała się niemożliwa. Odmówiono nam, przedłużając do 2 miesięcy ten okres przechodzenia władzy w ręce nowej ekipy, odmówiono nam współpracy, jeśli chodzi o informacje, dokumentację związaną z budżetem. To oznacza wprost, że pan minister Domański wziął na siebie zupełnie bezprecedensową odpowiedzialność za przygotowanie budżetu państwa na rok 2024 w ciągu de facto kilku dni, w oparciu o dokumentację, jaką uzyskaliśmy dopiero po zaprzysiężeniu. Niskie ukłony. Rzeczywiście to był rekord efektywności i pracowitości, ale też dlatego, i to uczciwie o tym mówię, no tak jak siedzieliśmy przez wiele godzin, jeszcze teraz, dzisiaj i w nocy i rano, żeby nie było żadnej pomyłki, jeśli chodzi o wynagrodzenia dla nauczycieli, żeby nie było jakiejś dwuznaczności, no bo się okazało, że jest bardzo nieduża grupa, która może dostać o 80 zł mniej miesięcznie. Więc szukaliśmy sposobu, że tym początkującym da 33, żeby te 1500 było faktem. Ci, którzy mają więcej godzin, ci, którzy mają dodatki i wyższe wynagrodzenie, będą mieli wyraźnie więcej niż 1500. Też chciałbym to podkreślić. Najbardziej zasłużeni, najciężej pracujący nauczyciele będą mieli nawet ponad 2000 podwyżki. Ale zależało nam na tym, żeby żadna grupa nauczycieli nie spadła poniżej 1500, bo to obiecaliśmy. I być może jest nieduża grupa tych, które mają najmniejsze pensum, żadnych dodatków wśród początkujących. I ich bazowe wynagrodzenie jest tak niskie, że nawet jak damy 33%, to nie osiąga 1500 zł. Więc nawet uznaliśmy, że w związku z tym wydzieliliśmy fundusze tak, aby we wrześniu sprawdzić, kto został nie do końca usatysfakcjonowany, tak żeby wyrównać ewentualne straty, żeby każda nauczycielka i każdy nauczyciel w Polsce, którzy pracują w jakimś normalnym wymiarze, te minimum 1500 zł dostali podwyżki i to gwarantujemy. Ale to pokazuje, że nawet jeśli ta sprawa wymagała wielu godzin, bo jak nie ma się, wiecie, narzędzi, to chcę powiedzieć, że wszyscy ministrowie na czele z ministrem Domańskim spali może godzinę, może 2 przez ten tydzień od zaprzysiężenia, żeby ten budżet był gotowy.
I ostatnie pytanie, bo czas się... Anna Bytniewska, Polska Agencja Prasowa. Ja chciałam zapytać, czy mówiąc o podwyżkach w oświacie przewidzieli Państwo również podwyżki dla pracowników niepedagogicznych? To jest dosyć spora grupa osób, bez których szkoły by nie mogły funkcjonować. Czy to one też zostały uwzględnione? Podwyżki dotyczą nauczycieli zarówno przedszkolnych, w szkołach, jak i również nauczycieli akademickich, ale są celowane do nauczycieli. Tutaj jest apel, oczywiście ja wiem, że ciężko jest w samorządach, ale no musimy się też dzielić tymi jakby ciężarami i zobowiązaniami. No warto pamiętać, że 20% dla sfery budżetowej no to nie są pieniądze na przykład dla tych, którzy pracują w urzędach gminnych, miejskich, czyli dla pracowników samorządowych, a podwyżka płac dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników resortu, ale liczymy na to no, dla dobra też naszych dzieci, wnuków, uczniów, uczennic polskich, że w samorządach też zrozumieją, że powinny temu też towarzyszyć jakieś decyzje pozytywne dla innych pracowników. Bardzo na to liczymy, ale to nie jest w naszym zasięgu w tej chwili, jak wiadomo. Także ale to pytanie też, mam nadzieję, ułatwi nam perswazję wobec tych, którzy za to odpowiadają, żeby pomyśleli o pracownikach. I bardzo dziękujemy. Na tym Dziękuję. kończymy. Do zobaczenia. Dziękujemy. Na wszelki wypadek w spokojnych świąt, bo się do Wigilii w tym formacie nie zobaczymy. I wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będzie wam milej na sercu przez te święta, także dzięki naszej pracy. Dziękuję.